Cześć Wam! Witam Was kochani serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i znowu pogadamy sobie o zapachach, a tym razem pokażę Wam z mojej kolekcji kilka dosłownie zapachów, które uważam za 100% kobiece, które tylko i wyłącznie z kobietą mogą się kojarzyć. Nie mam zbyt dużo propozycji w swojej kolekcji zapachów, które są aż tak bardzo mocno z kobiecością związane. Bardzo często mówię Wam o tym, że jakiś zapach mi pachnie seksualnością, że jest taki sensualny bardzo, że pobudza zmysły męskie, może ma jakiś afrodyzjak, ale nie z tym kojarzy mi się kobiecość, kompletnie. Są pewne zapachy, które definiują według mnie kobietę, które wręcz, kiedy je czuję, mam sylwetkę kobiecą przed oczami. Jest to dla mnie takie zero-jedynkowe. Ten zapach równa się tylko i wyłącznie kobieta i nie ma żadnego kompromisu, ani naleciałości, ani nawet ułamka jakiejś nuty, która mogłaby mi w tym zapachu wskazywać na mężczyznę, na coś uniseksowego. I może Was zaskoczę, jakie zapachy dla mnie są tak strasznie mocno kobiece, ale o nich dzisiaj sobie pogadamy. Ich nie będzie dużo, ale myślę, że warto. Także zacznijmy od tego. Na pewno jak czuję Coco Mademoiselle, to jest to dla mnie bardzo mocno zapach kobiecy. Ja tu nie wyczuwam żadnej męskiej nuty, nie wyobrażam sobie tego zapachu na mężczyźnie. Wydaje mi się, że jest bardzo skonkretyzowany. I to jest zapach, który jak ja czuję, to naprawdę widzę całą tę postać kobiecą, te biodra, biust, wcięcie w talii, piękną figurę, długie włosy. Ja to wszystko widzę w momencie, kiedy czuję ten zapach. Nie ma tu dla mnie kompletnie, ale to kompletnie nic z męskości. I wydawać by się mogło Wam, że w tym moim zestawieniu zapachów znajdą się zapachy waniliowe, typu właśnie YSL, Dolce & Gabbana i tak dalej. Od razu Wam mówię, że nie. Ponieważ dla mnie wanilia wcale nie musi być stricte kobieca. Dla mnie wanilia jest afrodyzjakiem, zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Ale tu to jest świeżynka podana w sposób 300% kobiety. Ja tu po prostu nie definiuję, nie utożsamiam w żaden sposób z męskością tego zapachu. I dlatego on się znalazł w tym zestawieniu. Kolejny zapach, którego ja w żaden sposób nie potrafię przypisać mężczyźnie. Nie potrafię znaleźć żadnej nuty. Może inaczej, nuty na pewno są, ale kompozycyjnie jest to w taki sposób zrobione, że ja po prostu w tym zapachu kompletnie nie wyczuwam męskości. I to jest oczywiście Elisa Girl of Now Forever. Nie ma możliwości, żebym ja, czując ten zapach, pomyślała chociaż w ułamku o mężczyźnie i w ogóle sobie nie wyobrażam, żeby ten zapach mógł kiedykolwiek jakikolwiek mężczyzna nosić. Mimo że uważam, że ogólnie, że zapachy nie mają płci, to wybrałam takie zapachy, które naprawdę w żaden sposób nie są dla mnie, według mojej opinii, noszalne przez faceta. Ponieważ właśnie jak czuję ten zapach, to mam przed sobą od razu widok kobiety. I tu mam przed sobą widok kokietki, takiej uśmiechniętej kobietki, która do wszystkich zalotnie się uśmiecha. Widzę taką kobietę frywolną, która ma króciutką minióweczkę, fajną bluzeczkę, idzie taka wesoła przez miasto z torebusią, szczęśliwa, uśmiechnięta. To jest dla mnie stricte zapach kobiecy, także nie doszukuję się w nim, nie widzę w nim i nie ma możliwości, żebym mogła sobie w ogóle wyobrazić mężczyznę w tym zapachu.
Dla mnie to jest zapach totalnie kobiecy. Totalnie kobiecy. Dalej to jest Flower l'Absolu by Kenzo. To jest zapach, generalnie uważam, że wszelkiego rodzaju jakieś gourmandowe nuty są też dla mężczyzn. Jakieś czekolady, kakao, uważam, że spokojnie mężczyźni je mogą nosić, więc takich zapachów też nie brałam. I mimo, że on wybrzmiewał orzechowo bardzo na samym początku, to jednak przez cały czas czujecie taką kwintesencję kobiety vintage. To widzicie taką kobietę w garsonce. To jest bardzo zapach kobiety w garsonce. To jest zapach kobiety, która ma burzę loków, która jest przepięknie, ma uniesione od nasady włosy, tu gdzieś wylokowane, przepięknie wyglądające. Tak widzę, kiedy czuję ten zapach. Tak widzę kobietę, kiedy czuję ten zapach. Nie widzę absolutnie mężczyzny w tym zapachu. Dla mnie to jest właśnie kwintesencja kobiecości. Wydaje mi się, nie mam zapachu Chanel No. 5, kiedyś go miałam, 100 ml nawet. Poszedł w świat, bo ja po prostu nie cierpię Chanel No. 5 i tyle, ile osób kocha, tyle mam wrażenie nienawidzi ten zapach. Natomiast to, co trzeba przyznać, Chanel No. 5 nie może pachnieć facet w moim odbiorze, ponieważ Chanel No. 5 to jest, jak bardzo by nas nie dusił, jak bardzo nie byłby aldehydowy, bo w ogóle Chanel No. 5 to jest taka ciekawostka, którą Wam powiem. Chanel No. 5 powstał, to jest w ogóle najstarszy zapach, jaki istnieje, kobiecy, z tego co wiem, taki już wiecie, może inaczej, najstarszy, który do dziś trwa i który do dziś jest najpopularniejszym zapachem na świecie, to jest właśnie Chanel No. 5, chyba dobrze powiedziałam. Ale ciekawostką z tym zapachem związaną, którą Wam teraz opowiem, to jest na przykład to, że zapach powstał totalnie przez przypadek. Otóż zapach powstał w ten sposób, że był już stworzony i niechcący dolano do niego aldehydu. I to dużo za dużo. I przyszedł ten perfumiarz, zobaczył to, powąchał i stwierdził, że to będzie to i to tak zostawiamy. Trudno, przypadek przypadkiem, nie będzie najwyżej sukcesu. A sukces był ogromny, jak wiemy. I formuła powstała przez właśnie to, czego ja nie cierpię i dlatego być może tych Chanel nie lubię, bo być może gdyby nikt tych aldehydów jeszcze dodatkowo nie dolał, to on byłby i dla mnie noszalny i nawet ze względu na to, jaką ma historię ten zapach, jak długo jest na rynku i nadal jest najbardziej znanym zapachem wszechczasów, to chciałabym go mieć chociażby z tego względu i móc się po prostu raz na jakiś czas nim popsikać, ale w związku z tym, że właśnie został przealdehydowany, a ja aldehydów nie znoszę, no to jest jak jest. I właśnie flower podstawowe jest dla mnie takie i też uważam, że wszystkie zapachy przealdehydowane z aldehydami, nawet w normalnych proporcjach, to są stricte kobiece zapachy. Ja nie wyczuwam, aldehyd dla mnie definiuje na kobiecość. To jest wtedy vintage. Ja tego nie odczuwam jako nowoczesny zapach, tylko bardziej vintage'owy. Ale z czym nam się vintage kojarzy? Z czym nam się kojarzą starsze lata? Z 100% kobiecością. Dlatego, że były pewne kanony, kiedy bardzo mocno były pewne lata, kiedy bardzo mocno odróżniała się kobieta od mężczyzny. Dziś ta granica się w pewien sposób zaciera. Jeżeli dziewczyna lubi włosy na jeżyka, lubi chodzić w jeansach, jakichś takich dużo większych, koszulkach powyciąganych, bluzach, to jest jej styl, taka jest, tak czuje się super i tak może wyglądać jakie ma chęci, marzenia i tak dalej. Kiedyś natomiast
no ten podział był dużo większy i nie pozwalano sobie na zbyt dużą frasobliwość w tym aspekcie. Więc aldehyd dla mnie równa się kobiecość i jakby to z definicji u mnie w głowie tak jest. Także dla mnie flower, każda tak naprawdę wersja będzie wersją bardzo mocno kobiecą. Kolejny zapach, o którym nie mogę nie powiedzieć, to jest zapach Kenzo World Power. Słuchajcie, no ja nie wiem, ale to jest w ogóle Kenzo u mnie w kobiety, bardzo moim zdaniem. Bardzo się trzyma tego kanonu, właśnie takiego nie ubierania się jak mężczyzna, nie czesania się jak mężczyzna, albo inaczej, mężczyźni też te granice w pewien sposób zacierają, bo i noszą długie włosy, jak mają ochotę, i się ubierają w obcisłe rzeczy bardziej. Także to nie jest tak, że to kobiety zatarły pewną granicę, tylko mężczyźni też ją zacierają. I to jest super, dlatego że każdy z nas może być sobą. Kiedyś, mam wrażenie, nie mógł być i był właśnie ograniczany. I ja nie lubię w ogóle czegoś takiego w dzisiejszym świecie. Jak rozmawiam z kimś i kogoś szufladkuje przez to, jak go odbiera, jak on wygląda. W ogóle nie cierpię tego. Nie ma dla mnie to żadnego znaczenia. Kompletnie i nigdy w życiu nie miało. Ja byłam wychowana w duchu totalnej tolerancji dla każdego. Totalnej, słuchajcie. I boli mnie krytyka czegokolwiek i kogokolwiek za wygląd. Naprawdę. Jestem bardzo na to uczulona. Ale dobrze, wracajmy do Kenzo i do zapachów. I właśnie Kenzo, wydaje mi się, że to jest taki stary, przepraszam Was za te psy, to jest taki stary typ produkowania zapachów z totalnym przeznaczeniem dla kobiet, dla mężczyzn. Dla mnie to jest po prostu kwiatowo-słodsza kompozycja, ale właśnie to nie jest taka wanilia, nie jest pralina. To jest kwiatowa kompozycja przemyślana dla stricte kobiet. To jest w ogóle zapach przepiękny i naprawdę, w którym, jak ja go noszę, czuję się ultra mocno kobieco i nie mam żadnych wątpliwości, że kobietą jestem. Ale na przykład źle się czuję, kiedy ten zapach noszę, a jestem ubrana w dżinsy i w koszulkę. Uważam wtedy, że tu coś nie gra i nie pasuje. I naprawdę mi ten zapach w ogóle do takiej stylizacji nie pasuje. Natomiast kiedy mam jakąkolwiek nawet sukienkę, już czuję, że to współgra. Już czuję się na miejscu, już czuję się dobrze. Także dla mnie to jest 300% kobiecy i w żadnym stopniu nie idący w męskość zapach. Kolejny zapach, tak naprawdę to jest zapach numer 1 dla mnie. To jest zapach, który jest od samego początku, jak Wam opowiadam o zapachach, od mojego pierwszego filmu o tym, jaką mam kolekcję. Jak o tym zapachu powiedziałam, to zawsze mówiłam w kategorii nie ma nic bardziej kobiecego, a wręcz słodkiej idiotki. I zawsze mówię Wam, bierzcie to w cudzysłów, bo to nie chodzi o to, że ja kogoś obrażam, czy że kobiety bywają słodkimi idiotkami. Nie wiem, ja nie znam takich kobiet. Tylko to jest taki stereotyp, do którego ja staram się wrócić, do jakichś takich zaszłości, kiedy tak się wręcz mówiło właśnie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w latach w ogóle 90., 2000 bardzo dużo się też żartowało o blondynkach. Po prostu książki powstawały o żartach o blondynkach. I pamiętam, że no zawsze z nich kpiono na potęgę. Dziś tak dużo go nie słyszę, ale może też dużo rzeczy nie oglądam, nie słucham, więc może dlatego. Ale to jest zapach właśnie Givenchy Irresistible i Dorotka chyba właśnie przysłała mi też jakąś inną, słuchajcie, wersję tego zapachu. Floral czy coś takiego.
Natomiast ja mam podstawową, o niej się dzisiaj wypowiem, też już mam malutko. To jest, słuchajcie, zapach przecudownie dziewczęco, kobieco, wytwornie, słodko, idiotkowo, ale nie w negatywnym słowa tego znaczeniu, tylko takim, jak czasami kobiety takie się wydają z pozoru, a często są mega inteligentne, ogarnięte, ale pozór jest taki, pierwsze wrażenie tej kobiety jest takie, a to będzie słodka idiotka. Po prostu pozór tego zapachu jest też taki, a to jest taki zapach słodko-idiotkowy. Ale to jest pozór, ponieważ jak się w niego ubieracie, to się czujecie, nie ma nic bardziej kobiecego, wierzcie mi. Nie ma bardziej kobiecego zapachu, nie ma bardziej definiującego kobietę zapachu, bo on naprawdę 300% definiuje kobietę niż to. I to jest zapach, według mnie, chyba nie znam kobiety, która by powiedziała, że on jest brzydki. Generalnie jest to naprawdę zapach podkreślający kobiecość, uwydatniający kobiecość, podkręcający kobiecość, ale to jest też zapach, który nadaje się do jeansów. Tutaj nie mam tego zgrzytu, że ten zapach mi nie współgra do jakiegoś ubrania. Tak jak mam przy Kenzo. Mam tak przy Kenzo. I tym Flower L'Absolu tak samo. Strój ma duże znaczenie. Jeżeli noszę te zapachy, to muszę też wyglądać odpowiednio do tych zapachów. Tu nie, tu co nie założycie. On po prostu jest na tyle kobiecy, że w jeansach każdy Was rozpozna i zdefiniuje jako kobietę, czując po prostu Wasz zapach. Także to jest, nie ma nic ponad ten zapach, jeżeli chodzi o kobiecość. Nie ma, po prostu to jest numer 1. I ostatni zapach, o którym Wam chciałam powiedzieć, bardzo się zastanawiałam nad też zapachem właśnie Victoria's Secret Bombshell, ale on jest 300% kobiecy, ale mam czasami takie myśli, a jakby facet ubrał ten zapach, w sumie by źle nie wybrzmiewał. I chciałam Wam podać tu zapach kwiatowy, który naprawdę w moim takim, nie słodki, tylko świeży, który w moim odczuciu, ponieważ generalnie ze świeżymi, takimi stricte zapachami jest tak, że one tak naprawdę mogą być dla każdego, że ciężko jest tak poczuć i się zdefiniować, że to jest na 100% świeży, ale kobiecy zapach. Ale o tym bym tak powiedziała i to jest Aqua Allegoria właśnie, Forte Flora Bloom. Ostatnio Wam o nim powiedziałam w tym filmie o moich nowych zdobyczach i się nad nim rozpływałam i w tym filmie się rozpłynę, ale nad całą koncepcją właśnie tego, że uważam, że to jest najbardziej kwiatowa kompozycja, której nie można pomylić z kompozycją dla faceta, która według mnie nie jest w żadnym stopniu uniseksowa, która według mnie podkreśla, podbija, daje do zrozumienia, że jest się kobietą, że jestem kobietą, że Ty jesteś kobietą, pachnąc, kiedy jesteś ubrana w ten zapach. Nie ma po prostu wątpliwości, że czujemy się 300% kobietą, kiedy tym pachniemy. Nie ma takiej wątpliwości. To, jak jest to skomponowane, daje jasno do zrozumienia, że zapach nie będzie ładnie wybrzmiewał, ani się układał na mężczyźnie, nie będzie podbijał męskości, tylko i wyłącznie podbije kobiecość. Jeżeli mężczyzna ubierze się w ten zapach, moim zdaniem odbierzemy go jako kobietę, odbierzemy go bardzo żeńsko. W związku z tym dla mnie to jest też zapach bardzo mocno kobiecy. Natomiast gdybym miała ogólnie z tych wszystkich zapachów podać Wam właśnie zapach, który jest no to Irresistible
Jeżeli jeszcze go nie wąchaliście, nie próbowaliście, zróbcie to, zobaczcie. I zobaczcie, jak się czujecie w ogóle i dajcie znać, czy macie takie zapachy w swojej kolekcji, które tak bardzo są dla Was kobiece, że nie wyobrażacie sobie, że mężczyzna się tym popsikał. I dajcie znać, co to jest za zapach, napiszcie mi, co to jest za zapach no i napiszcie też, że dlaczego, czy jest on bardziej kwiatowy, czy jest to słodycz, ale jak podana. Napiszcie mi coś o tym zapachu. Ja się postaram te zapachy, ich próbki, chociaż jeżeli nie mam jeszcze ich, albo nie znam, albo nie ma w tych próbkach od dziewczyn, to postaram się jakoś próbki ich zdobyć i po prostu sprawdzić to i może zaupdate'ować właśnie film stricte dla kobiet. O zapachach stricte dla kobiet. Bo myślę, że naprawdę świat perfumowy bardzo słabo już się dzieli na te strefy kobiecości i męskości. Wszystko idzie w stronę uniseksu, a myślę, że czasami mamy taką potrzebę pachnieć naprawdę totalnie kobieco. I fajnie takie zebrać to wszystko do kupy i mieć takie miejsce, gdzie sobie zajrzycie, obejrzycie ten film może kolejny raz i będziecie wiedzieli, po jaki zapach sięgnąć, jeżeli będziecie chcieli na przykład, nie wiem, pójść na jakąś randkę i żeby ten facet czuł, że jesteście taką 100% kobietą. No, myślę, że to może się przydać niejednej z nas. I fajnie będzie, jak te komentarze właśnie, które napiszecie, za jakiś czas może zbiorę do kupy, jeżeli mi się uda oczywiście, bo nie wiem, co to mogą być za pozycje, ale wiem, że Wy macie tak samo przeogromną ilość zapachów, lubujecie się w tym. Ja, jeżeli ze swojej strony znajdę coś w tych jeszcze zapachach od właśnie Dorotki i od Agaty, to zupdate'uję Wam po prostu tak samo. Wtedy porozmawiam, dzieląc na kategorie o zapachach, które one mi przesłały i jak mi się to sprawdziło. Także ja za dzisiaj serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Czekam na Wasze komentarze i do następnego. Buziaczki, pa!